Jak odbyć ciekawy staż i dostać nową pracę? Wystartować z własną firmą albo ją rozwinąć. Ograniczyć wykluczenie społeczne. Jak można zmienić swoje życie? Program Wiedza, Edukacja, Rozwój to projekty realizowane, żeby łatwiej było nam wszystkim zdobywać doświadczenie, pracę i rozwijać firmy. Żeby łatwiej żyło się nam wszystkim. Sprawdźmy, kto może realizować dla nas takie projekty. Są to m.in. przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, fundacje i stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie i szkoły, jednostki naukowe, urzędy i wiele innych. A kto może skorzystać z programu? Osoby młode, firmy i ich pracownicy, uczniowie i studenci, szkoły i uczelnie, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej, instytucje ochrony zdrowia i wiele innych. Zresztą zobaczcie sami, jak wiele ciekawych inicjatyw wspiera program. Poznajcie Olę. Ola miała 22 lata i po skończeniu szkoły nie miała ani pracy, ani pomysłu, co chciałaby robić. Całe dnie spędzała w domu przed komputerem. W końcu usłyszała o projekcie prowadzonym przez lokalną agencję pracy. Tam poznała panią Basię, osobę, w którą instytucja bardzo inwestuje, m.in. wysyłając na szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego. Pani Basia dokonała analizy predyspozycji zawodowych Oli i odkryła, że Ola mogłaby być świetnym grafikiem. Ola skończyła więc odpowiedni kurs i poszła na płatny staż. Teraz na stałe pracuje w agencji reklamowej. Obie skorzystały z programu. Poznajcie Izę, studentkę Politechniki. Program dofinansował jej studia, na których pracuje nad prostą w obsłudze aplikacją dla seniorów. Iza właśnie zaczęła studia doktoranckie i ma szansę kształcić się w międzynarodowej grupie podobnych do niej zapaleńców. A aplikacja już niedługo ułatwi życie jej babci oraz wielu seniorom w całej Polsce. Dagmara z sukcesem prowadzi własny biznes. W firmie zatrudnia już kilkanaście osób, a planuje przyjąć kolejne. Wie, że inwestycja w pracowników przynosi same korzyści. Dlatego szuka dla nich szkoleń, dzięki którym rozwijają się zarówno oni, jak i firma. Dagmara korzysta z bazy usług rozwojowych, która oferuje kursy i szkolenia dofinansowane z funduszy europejskich. Myśli też o rozszerzeniu swojej oferty. Dlatego szuka firmy doradczej, z którą opracują plan i kierunki rozwoju swojej działalności. Robert pracuje w stowarzyszeniu, które razem z gminą realizuje projekt dla osób starszych. Dzięki temu osoby starsze otrzymują pomoc we własnym domu, na przykład w zakresie opieki lub pielęgnacji. Robert w projekcie poznał panią Anielę, emerytowaną pielęgniarkę i wolontariuszkę. Razem odwiedzają swoich podopiecznych i pomagają im w codziennym życiu. Angażują też do pomocy sąsiadów. Dzięki temu wszyscy lepiej się poznają i nawiązują bliższe relacje. Tak właśnie stowarzyszenie poszukuje innowacyjnych sposobów na rozwiązywanie problemów społecznych. To było tylko kilka przykładów opisujących program. Wartość programu Wiedza, Edukacja, Rozwój to 5,4 miliarda euro. Jakie będą jego efekty? Pomoże 740 000 młodych osób na rynku pracy. Około 3400 osób ukończy studia doktoranckie. Ponad 71 000 osób skorzysta z wymian międzynarodowych. 43 000 osób podniesie kompetencje zawodowe. Pieniądze dla 2030 podmiotów ekonomii społecznej. Ponad 12 000 firm z planami na dalszy rozwój i wiele innych. I co najważniejsze, z tego programu korzystamy wszyscy. Sprawdź więcej informacji o programie Wiedza, Edukacja, Rozwój.